Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Drewniany chłopiec. Pewnego dnia na skarpie nad rzeką siedziało rodzeństwo. Drewniany chłopiec, jego siostra. Rozmawiali o czymś, gestykulowali rękoma. Było im dobrze. To było rodzeństwo, które się kochało. W pewnym momencie drewniany chłopiec zapytał: siostro, czy ty wiesz, dlaczego ojciec mówi do mnie, że mam siano w głowie? Wiesz, mówi tak dlatego, że ty należysz do psotnych chłopców. Robisz coś bez zastanowienia. I czasami przysparzasz dużo kłopotu. No, zachowuję się tak, bo po prostu przychodzi mi coś do głowy i już to robię. I w tym momencie do rzeki skoczył zając. Chłopiec bez zastanowienia się ściągnął koszulę i wskoczył w spodenkach do rzeki. Złapał zająca, wyciągnął go na brzeg. Siostra jego w tym samym czasie wstała i podeszła do brzegu rzeki. Uratowałem cię, zającu! Uratowałem! Ale masz mokre spodenki, powiedziała siostra, uśmiechając się do brata. A co tam spodenki? Uratowałem zająca, mógł się utopić. Zając, dlaczego wskoczyłeś do tej rzeki? Oj, słuchajcie, śniło mi się, a spałem tu blisko, po drugiej stronie rzeki, w krzakach. I śniło mi się, że smok za mną gonił. A smok, jak wiecie, jest wysłannikiem Kostuchy. Myślałem, że już mam prawo stracić życie. Obudziłem się. Sen jeszcze miałem pod powiekami, było blisko do rzeki i bez zastanowienia wskoczyłem do rzeki. Jak wiecie, zające nie potrafią pływać. Wiemy, rzekła dziewczyna. Zając usiadł obok nich. Jeszcze przeżywał to, co mu się zdarzyło i stało, i po chwili powiedział: dziękuję ci, chłopak. Dziękuję ci, chłopcze. Proszę. Siostra spojrzała na brata i rzekła: do czegoś się przydało to twoje bezmyślenie, brak myślenia, brak zastanowienia się. Uratowałeś zająca. O dobra, co mi tam? Stało się, powiedział pokornie. Ale nawet był bez zastanowienia się, dlaczego to zrobił. Po prostu przyszło do głowy, wskoczył do wody i to zrobił. Siedzieli jeszcze długo, może godzinę, dwie, rozmawiali razem z zającem. Później pokazali mu drogę powrotu, bo dalej, jakiś kilometr, był mostek. I gdy już się szarawo tak zrobiło, zdecydowali wrócić do domu. I gdy stanęli przed drzwiami chaty, drewniany chłopiec ściągnął buty. Szedł w skarpetach do domu. Ojciec spojrzał na niego i rzekł: o, coś się zmieniło w tobie, drewniany chłopcze. Przewidziałeś skutki wejścia do domu w mokrych butach. Ściągnąłeś buty.
No tak, ojcze, jakoś tak się stało. A, widzisz, już rozum ci nalało do głowy. To dobrze, to dobrze. Może już i to siano wywietrzało ci z głowy? Od dzisiaj, jak ty w ogóle masz na imię? Tak, tato, bo ty zawsze do mnie mówiłeś drewniany chłopiec. No właśnie, już nawet zapomniałem, jak ty masz na imię. Jak masz na imię? Maciej, Maciej, Maciej. Od dzisiaj przestajesz być drewnianym chłopcem. Cieszę się. Czyli, że będę myślał, zastanawiał się przed tym, zanim coś zrobię. Tak, rzekł ojciec. Dobrze to powiedziałeś, Macieju. Gratuluję. Widzę, że tyle już miałeś doświadczeń, żeby zrzucić drewnianą skórę. Tak, tato. Cieszę się. Ja też, rzekł ojciec. Koniec bajki. A wy może się zastanówcie, gdzie coś robicie bez przemyślenia, zastanowienia się i gdzie może macie taką drewnianą jeszcze skórę bez przewidywania skutków swojego zachowania. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Cześć wam.